Dzisiaj pokażę Wam, jak mój portfel wzrostowy urósł o 57 tysięcy złotych dzięki inwestycji w małą spółkę na rynku głównym GPW Atrem. W tym materiale przeanalizuję również, na co zwracać uwagę przy inwestowaniu w firmy o niewielkiej kapitalizacji oraz jak z głową przygotować swoją strategię inwestycyjną i podzielić portfel na segment długoterminowy i segment wzrostowy, tak aby minimalizować ryzyko i maksymalizować potencjalny zysk. Jak zwykle, prośba o lajki i suby, a Twój rachunek maklerski powiększy się o 2 zera. Zacznijmy od jednej z moich najlepszych inwestycji ostatnich 12 miesięcy, spółki Atrem. Akcje tej firmy kupowałem w 2 transzach. W czerwcu 2024 roku za 12,54 na koncie XTB, a potem w sierpniu tego samego roku w ramach konta BOSS-a w cenie 10,23 za akcję. Stopa zwrotu na dzień dzisiejszy to odpowiednio 234 i 314%. Atrem to integrator systemów działający w obszarze automatyki przemysłowej i elektroenergetyki, należący od 2019 roku do grupy kapitałowej Immobile. Spółka realizuje projekty infrastrukturalne i energetyczne, w tym dla takich podmiotów jak Enea Operator. Jest to segment, który w perspektywie transformacji energetycznej, modernizacji sieci w Polsce oraz środków z KPO ma duży potencjał rozwoju. Z punktu widzenia fundamentów, rok 2024 zakończył się dla Atremu bardzo pozytywnie. Przychody wyniosły ponad 187 milionów złotych, a zysk netto sięgnął 15,6 miliona złotych. Oznacza to zysk na akcję na poziomie złoty 69 i dokładnie tyle spółka przeznaczyła na dywidendę w tym roku, która jest wypłacana w 3 ratach. Firma poprawiła także przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, osiągając ponad 32 miliony złotych, co świadczy o dobrej jakości generowanego wyniku. Kolejnym elementem wzmacniającym perspektywy spółki jest portfel zamówień. Na koniec czerwca 2025 roku backlog Atremu wynosił około 560 milionów złotych, czyli niemal trzykrotność przychodów z zeszłego roku. Tak duża wartość podpisanych kontraktów zapewnia solidne podstawy do dalszego rozwoju. Trzeba jednak pamiętać, że Atrem działa w branży projektowej, w której występują ryzyka związane z terminowością realizacji kontraktów, wahaniami marż i uzależnieniem od dużych klientów, w tym spółek z sektora energetyki. To czynniki, które mogą w przyszłości wpływać na wyniki. Z mojej perspektywy kluczowe w tej inwestycji były jak zwykle analiza fundamentalna, dobra ocena perspektyw w branży oraz cierpliwość. Spółka Atrem dała mi solidnie zarobić, ale czy inwestycje w małe firmy to dobra taktyka dla inwestora? Jednym z podstawowych kryteriów klasyfikacji spółek giełdowych jest kapitalizacja rynkowa, czyli wartość wszystkich akcji danej spółki w obrocie giełdowym. Wyróżnia się spółki duże, średnie oraz małe. Do kategorii małych firm, z angielskiego small caps, zalicza się te podmioty, których kapitalizacja nie przekracza 700 milionów złotych. Są to przedsiębiorstwa o mniejszej skali działania, często dopiero budujące swoją pozycję na rynku, mniej stabilne i bardziej narażone na wahania koniunktury, ale jednocześnie posiadające istotny potencjał wzrostu. Właśnie dla takich firm powstał w Polsce rynek New Connect, choć mniejsze firmy, tak jak Atrem, mogą być również notowane na głównym parkiecie GPW. New Connect utworzono w 2007 roku jako alternatywny rynek giełdy w Warszawie. Jego celem było stworzenie przestrzeni dla młodych, dynamicznych i często innowacyjnych przedsiębiorstw, które chcą pozyskać kapitał, lecz nie spełniają jeszcze restrykcyjnych wymogów rynku głównego. Procedury wejścia na New Connect są prostsze, koszty niższe, a wymagania formalne mniej rygorystyczne. Dzięki temu wiele spółek z sektora gamingowego, biotechnologii czy usług znalazło tam swoje miejsce. Mówiąc o analizie inwestycyjnej małych spółek, musimy pamiętać, że choć fundamenty firmy oceniamy w podobny sposób jak w przypadku dużych podmiotów, to jednak waga poszczególnych czynników bywa zupełnie inna. W tradycyjnej analizie fundamentalnej zwracamy uwagę na rentowność,
dynamikę przychodów, płynność finansową, strukturę zadłużenia czy zdolność do generowania gotówki. Jednak w przypadku spółek mniejszych liczby te często odzwierciedlają nie tyle stabilny i ugruntowany model biznesowy, co etap dynamicznego rozwoju bądź poszukiwania swojej ścieżki. Przykładowo, firma z sektora nowych technologii może jeszcze nie wykazać dodatnich przepływów operacyjnych, ale jej portfel zamówień i szybki wzrost sprzedaży sygnalizują potencjał, który dopiero w kolejnych latach przełoży się na stabilny wynik. To właśnie tutaj ogromnego znaczenia nabierają czynniki pozafinansowe. Kompetencje zarządu są kluczowe, ponieważ w małych spółkach decyzje menedżerów często przesądzają o kierunku rozwoju. Ryzyko błędnych wyborów jest trudniejsze do zniwelowania. Wystarczy spojrzeć na przykład polskich producentów gier komputerowych. Tam, gdzie zarząd umiejętnie łączył wizję kreatywną z wiedzą biznesową, udawało się budować globalną markę i przyciągać inwestorów. Z kolei brak doświadczenia w skalowaniu działalności prowadził do opóźnień w premierach czy problemów z monetyzacją produktów, co szybko podkopywało zaufanie rynku. Niemniej ważna jest innowacyjność oferty. W mniejszych podmiotach produkt często stanowi o być albo nie być spółki. Jeśli przedsiębiorstwo działa w niszy, w której jest pionierem, jak choćby małe firmy rozwijające technologie związane z zieloną energią czy medycyną spersonalizowaną, to jego przewaga konkurencyjna nie wynika jeszcze z pozycji finansowej, lecz z unikatowości rozwiązania. Inwestor, analizując takie przedsiębiorstwo, musi umieć ocenić zarówno jakość pomysłu, jak i realność jego komercjalizacji. Kolejnym elementem jest sama pozycja na rynku oraz potencjał branży. O ile w przypadku spółek dużych rynek często jest już nasycony, a walka toczy się o utrzymanie udziałów, o tyle w małych podmiotach częściej mamy do czynienia z rynkami rozwijającymi się. Przykładowo, spółki biotechnologiczne z kapitalizacją kilkuset milionów złotych nie rywalizują jeszcze z globalnymi gigantami, ale operują w przestrzeni, w której wzrost zapotrzebowania na innowacyjne terapie może sprawić, że w ciągu kilku lat ich przychody urosną kilkukrotnie. Dobrym przykładem w tym miejscu jest spółka Scope3X, która osiągnęła międzynarodowy sukces, będąc notowaną na rynku New Connect. Dlatego nasza ocena musi obejmować nie tylko bieżące wyniki, ale także projekcję rozwoju całej branży. Analiza małych spółek to proces bardziej wymagający niż ocena dużych podmiotów, bo wymaga od inwestora nie tylko znajomości klasycznych wskaźników finansowych, ale i umiejętności oceny czynników miękkich. Kluczowe staje się zrozumienie, kto stoi za sterami, jak innowacyjny i skalowalny jest produkt, jaka jest perspektywa sektora i czy spółka potrafi przełożyć swoją wizję na twarde wyniki finansowe. To właśnie ta mieszanka liczb i intuicji, analizy oraz wyczucia odróżnia inwestowanie w małe spółki od bezpiecznej analizy dużych, stabilnych podmiotów. Właśnie ze względu na podwyższone ryzyko w małe spółki inwestuję wyłącznie w ramach swojego portfela wzrostowego. Na spółki duże, ETS-y i stabilne aktywa przeznaczam portfel emerytalny, który ma za zadanie pracować na moją emeryturę prywatną w perspektywie 30 lat. Jak w takim razie stworzyć portfel wzrostowy i szerzej zbudować swoją strategię inwestycyjną? Nie istnieje uniwersalny przepis, który gwarantowałby sukces każdemu inwestorowi. Cele, potrzeby i skłonność do ryzyka są zawsze indywidualne. Kopiowanie cudzych portfeli często prowadzi do błędów i rozczarowań, a własny, jasno określony plan działania daje spokój i poczucie kontroli. Dlatego tak ważne jest stworzenie osobistej strategii inwestycyjnej. W idealnym scenariuszu opiera się ona na 3 filarach. Pierwszy dotyczy samego inwestora, jego celów, preferencji i możliwości. Drugi związany jest z budową portfela, czyli doborem aktywów, ich proporcji oraz konkretnych instrumentów. Trzeci filar to praktyka działania, czyli zasady monitorowania i dostosowywania portfela w czasie. Analizując pierwszy filar, należy odpowiedzieć sobie na pytania o cele i horyzont inwestycyjny. Inaczej wygląda planowanie w perspektywie emerytalnej, a inaczej przy gromadzeniu kapitału na studia dziecka czy zakup mieszkania. Istotna jest także płynność, czyli dostępność środków. Warto zastanowić się, czy po drodze nie czeka nas jakiś większy wydatek.
ile czasu chcesz przeznaczać na zajmowanie się swoimi inwestycjami. 5 godzin w roku czy 5 godzin w tygodniu. Wypada również przeanalizować swoje zdolności budżetowe. Na jak duże wpłaty inwestycyjne mogła sobie pozwolić i jaka będzie ich regularność. Budowanie strategii inwestycyjnej nie obędzie się również bez oceny swojej skłonności do ryzyka. Czy chcesz skupiać się na innych, ważnych dla siebie rzeczach w życiu, a inwestycje traktować jako bezpieczną przystań dla swoich pieniędzy? A może na odwrót, wyobrażasz sobie, że inwestujesz 100 tysięcy złotych w jedną spółkę z sektora sztucznej inteligencji i nadal śpisz spokojnie? A jak wygląda sytuacja z Twoim doświadczeniem i wiedzą finansową? Wiesz, czym są i jak działają obligacje skarbowe, ETF-y i kontrakty terminowe? Na koniec przyjrzyj się swoim oczekiwaniom, jeśli chodzi o stopę zwrotu z inwestycji. Będziesz zadowolona z 9% zysku brutto rocznie? A może celujesz w kilkadziesiąt procent? Twoja strategia zdeterminuje instrumenty, którymi będziesz musiała się posłużyć, aby osiągnąć cele inwestycyjne. Drugi filar strategii to Twój portfel inwestycyjny. Wymaga on wyboru klas aktywów, od podstawowych takich jak gotówka, obligacje czy akcje, po uzupełniające, jak nieruchomości czy złoto. Kluczową rolę odgrywa proporcja między tymi elementami, która determinuje poziom ryzyka i potencjalną stopę zwrotu. Kolejnym krokiem jest wybór konkretnych instrumentów, np. funduszy indeksowych ETF, które umożliwiają tanie i szerokie inwestowanie. Ostateczny kształt portfela zależy także od wyboru instytucji finansowych, kosztów zarządzania i dostępnych produktów. W trzecim filarze Twojej strategii określasz kroki, które podejmujesz już po dokonaniu inwestycji. Jak często będziesz monitorował wyniki i rebalansował portfel, aby utrzymać założone proporcje między klasami aktywów. Warto także przygotować plan na czas kryzysu, który pomoże Ci uniknąć emocjonalnych decyzji i sprzedaży w panice. Wybierając 10-letnie obligacje, zachowasz większy spokój ducha, niż jak zainwestujesz w modną spółkę biotechnologiczną, która przyniesie Ci stratę w wysokości 50%. Strategia inwestycyjna powinna zawierać także reguły dotyczące wprowadzania zmian w samej strategii. Kiedy są uzasadnione nową sytuacją życiową czy zmianą regulacji prawnych, a kiedy należy ich unikać, by nie wpaść w pułapkę ciągłego majstrowania przy portfelu. Najważniejszy wniosek z procesu budowania strategii brzmi: to Twoje zasady i Twój plan. Strategia nie jest wyłącznie zestawem instrumentów, ale także mechanizmem kontroli emocji. Lepsze jest proste i realistyczne podejście niż pogoń za iluzją złotego strzału, który zrobi z Ciebie bitcoinowego milionera. Dobrze zaprojektowana strategia daje spokój i bezpieczeństwo na lata. Budując portfel wzrostowy w ramach swojej strategii inwestycyjnej, warto pamiętać, że jego fundamentem są aktywa o wysokim potencjale rozwoju, ale i o wysokim ryzyku. Mogą to być akcje małych i średnich spółek, ale także tematyczne ETF-y koncentrujące się na sektorach przyszłości, jak sztuczna inteligencja czy biotechnologia. Kluczowe jest jednak odpowiednie zdywersyfikowanie inwestycji, aby nie uzależniać wyników portfela od losów jednej spółki czy pojedynczej branży. Portfel wzrostowy powinien być elastyczny, wymaga regularnej weryfikacji trendów rynkowych i gotowości do dostosowania składu aktywów, gdy zmienia się otoczenie gospodarcze. W odróżnieniu od portfela emerytalnego, jego zadaniem nie zawsze jest długoterminowe budowanie wartości, ale często maksymalizacja zysku przy akceptacji podwyższonego ryzyka i większej zmienności. Właśnie dlatego warto traktować małe spółki jako element całościowej strategii, a nie jako jedyną drogę do zysków. Przejrzyste cele, konsekwencja i regularne działania dają większe szanse na długofalowe powodzenie niż spektakularny zysk z jednej inwestycji. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale.